Cześć. Dzisiaj witam Was bardziej stabilnie, dlatego że nagrywam w środku i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o zmianach, które u nas się pojawiły i o tym, jak spędzamy lockdown w Grecji. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Aktualnie jesteśmy w Grecji. Dołączcie do nas w tej podróży. Przyjechaliśmy do Grecji już ponad miesiąc temu i kiedy tutaj przyjechaliśmy, to cały kraj podzielony był na 4 strefy. W każdej strefie były zupełnie inne restrykcje, jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, jeśli chodzi o takie rzeczy czysto turystyczne, czyli zwiedzanie. I przez miesiąc mogliśmy swobodnie tak naprawdę poruszać się po Atenach, zwiedzać to, co chcieliśmy. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem, jakie było to, że w przestrzeniach zamkniętych była ograniczona liczba osób, czyli na przykład była ograniczona liczba osób, które mogły wejść do sklepu albo do muzeum i czasami trzeba było troszeczkę poczekać w kolejce, a kolejnym obostrzeniem było to, że trzeba było wszędzie nosić maseczki. Na początku tylko w przestrzeniach zamkniętych, czyli właśnie w sklepach, w muzeach i tego typu miejscach, a później wprowadzono nakaz noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, także musieliśmy je nosić już cały czas. Ale tak naprawdę to były jedyne ograniczenia, które tutaj mieliśmy w Grecji, więc tak naprawdę z turystycznego punktu widzenia było w porządku, można było sobie spokojnie zwiedzać i poznawać miasto. Tydzień temu, w poniedziałek, wprowadzono nowe obostrzenia, które polegały już na tym, że kraj podzielono na 2 strefy, na strefę żółtą i czerwoną. Jak się możecie pewnie domyślać, Ateny oczywiście znalazły się w strefie czerwonej. W strefie czerwonej oczywiście obostrzenia były dużo większe, to znaczy zamknięto muzea, miały pozostać otwarte tylko stanowiska archeologiczne, które są na powietrzu, czyli na przykład moglibyśmy swobodnie wejść na Akropol, ale już do Muzeum Akropolu nie, bo ono miało być zamknięte. Co ciekawe, kiedy w poniedziałek wprowadzono te obostrzenia, premier Grecji mówił, że nie ma szansy na kolejny lockdown, taki jak miał miejsce na samym początku pandemii w pierwszej połowie roku i po prostu utrzyma się ten podział kraju na 2 strefy. Co ważne, nawet po podziale kraju na 2 strefy, żółtą i czerwoną, można było swobodnie podróżować między tymi strefami i przemieszczać się po kraju. Tak więc my powoli zaczęliśmy planować, co będziemy dalej robić w Grecji, gdzie dalej pojedziemy po pobycie w Atenach, dlatego że spędziliśmy tu już miesiąc i pomyśleliśmy, że to już naprawdę wystarczająco dużo czasu, czas ruszyć gdzieś dalej i zobaczyć inne części kraju. W środę postanowiliśmy, że kolejnym miejscem, które odwiedzimy, będzie wyspa Kreta. Zarezerwowaliśmy sobie prom na piątek wieczorem o 9 wieczorem i przejazd promem trwał około 9 godzin, tak więc o 6 rano w sobotę mieliśmy już być w Chani na Krecie. Zaczęliśmy nawet szukać mieszkania na miejscu. Jeszcze go nie zarezerwowaliśmy, ale już czwartek, piątek spędziliśmy na szukaniu mieszkania. Co wydarzyło się później? W czwartek premier Grecji ogłosił lockdown. Ten sam lockdown, o którym 3 dni wcześniej mówił, że na pewno go nie będzie, dlatego że w poniedziałek wprowadzono te obostrzenia, gdzie kraj podzielono na 2 strefy, natomiast już w czwartek ogłoszono, że jednak będzie lockdown, tak więc trwało to 3 dni. Ale lockdown miał zacząć się w sobotę od godziny 6 rano, czyli dokładnie od tego momentu, kiedy my już mieliśmy dopłynąć do portu w Chani na Krecie. W sumie ucieszyliśmy się z tego, że udało nam się zarezerwować te bilety na piątek i że popłyniemy na Kretę, bo doszliśmy do wniosku, że w całej tej sytuacji chyba dużo lepiej spędzić lockdown na Krecie niż w samych Atenach.
Na Krecie mieliśmy mieć wynajęte jakieś mieszkanie w okolicach morza, miało być miło i przyjemnie i cieszyliśmy się z tego, że uda nam się uciec w ostatniej chwili przed lockdownem z Aten. Generalnie myśleliśmy, że jesteśmy naprawdę dużymi farciarzami. Pożegnaliśmy się już ze wszystkimi naszymi znajomymi tutaj w Atenach. Powiedzieliśmy im, że w piątek wieczorem wyjeżdżamy i spędzimy lockdown na Krecie. W piątek rano zaczęliśmy się pakować i właśnie wtedy dostaliśmy SMS-a z linii, które obsługują nasz rejs na Kretę, że rejs się nie odbędzie, że zostaje przełożony z powodów złych warunków pogodowych i rejs odbędzie się w sobotę i wypłynie z Aten o godzinie 8 rano, czyli już właściwie 2 godziny po rozpoczętym lockdownie. Mieliśmy nadzieję, że być może uda nam się jeszcze popłynąć, bo skoro zmiana nastąpiła z powodu warunków pogodowych, to być może jeszcze będziemy mogli na ten prom wsiąść. Zadzwoniliśmy na infolinię tych linii, ale niestety powiedzieli nam, że jeżeli nie posiadamy stałego adresu zamieszkania na Krecie, nie jesteśmy rezydentami, to płynąć nie możemy. Dlatego, że lockdown oznacza, że nie można poruszać się pomiędzy regionami w Grecji, chyba że oczywiście ktoś akurat był na przykład na jakimś wyjeździe, powiedzmy w Atenach, a na stałe mieszka w Salonikach, to oczywiście może wrócić, dlatego że tam ma swój stały adres. Natomiast w innej sytuacji nie ma takiej możliwości. My mimo wszystko, chociaż jesteśmy tutaj dosyć długo, to podróżujemy czysto turystycznie, więc dla nas wyjazd okazał się niemożliwy. Jak się pewnie domyślacie, w takiej sytuacji po prostu utknęliśmy na cały lockdown w Atenach. Próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby uciec stąd w ostatniej chwili, ale niestety po prostu się nie udało. Wszystko było przeciwko nam, chociaż mieliśmy bardzo dobry plan, żeby jednak popłynąć na Kretę. Trudno, nie udało się, lockdown spędzamy w Atenach. Jak w takim razie wygląda obecnie lockdown w Grecji? Na chwilę obecną lockdown trwa do końca miesiąca, czyli do końca listopada. Jak będzie później, tego tak naprawdę nikt nie wie. Trzeba czekać na nowe ogłoszenia, na nowe decyzje rządu. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że nie potrwa to dłużej niż do końca listopada, ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Zobaczymy, jaka będzie decyzja za kilka tygodni. Jeśli chodzi o lockdown, to nie można podróżować między regionami w Grecji. A nawet nie tyle samymi regionami, co nawet jednostkami regionalnymi, których w Grecji jest 74. Na przykład Kreta podzielona jest na 4 takie regiony, więc nawet jeżeli udałoby nam się dojechać do Chanii, to i tak nie moglibyśmy stamtąd nigdzie podróżować po wyspie. Poza tym wyjścia z domów ograniczone są do 6 powodów. Można wyjść z domu, jeżeli oczywiście idzie się do pracy, jeżeli idzie się do lekarza, można wyjść do sklepu, dozwolone są wyjścia na spacer z psem lub uprawianie aktywności fizycznych, jeżeli ktoś wychodzi na przykład pobiegać, to jest oczywiście dozwolone, ale przed wyjściem z domu trzeba wysłać SMS-a na podany numer i podać powód wyjścia. Tam trzeba wpisać właśnie jeden z numerów, które są określone w pozwoleniach na wyjście i takiego SMS-a wysłać, żeby było wiadomo, dlaczego wychodzimy z domu. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić, dlatego że tego SMS-a można wysłać, zdaje się, tylko z greckiego numeru telefonu, a my akurat greckiego numeru telefonu nie mamy, w takiej sytuacji możemy po prostu wypisać kartkę, na której trzeba podać swoje dane, adres zamieszkania, numer właśnie, który identyfikuje powód wyjścia i miejsce, do którego idziemy oraz datę i godzinę. Oczywiście zamknięte są wszystkie atrakcje turystyczne, i te otwarte, i te zamknięte. Tak samo i muzea, i stanowiska archeologiczne. Nie można niczego oczywiście zwiedzać. Zamknięte są lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. Dostępna jest tylko opcja na wynos lub dostawa do domu. Oczywiście zamknięte są wszystkie sklepy poza sklepami spożywczymi. Poza tym szkoły i uniwersytety mają zajęcia online.
z wyjątkiem szkół podstawowych, bo szkoły podstawowe działają jeszcze normalnie, stacjonarnie. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale na tę chwilę, kiedy to nagrywam, podstawówki jeszcze działają. Być może ciekawi Was to, jak wygląda sytuacja tutaj w Grecji z pandemią, dlatego że no, na chwilę obecną w Polsce nie ma lockdownu, a w Polsce przypadków jest dosyć dużo. Kiedy my przyjechaliśmy do Grecji miesiąc temu, to tutaj dziennie było 200, 300, może 400 przypadków. 400 to już było tak naprawdę dużo. Więc w porównaniu do tego, co działo się w tym samym czasie w Polsce, naprawdę było dużo, dużo mniej. I taka sytuacja utrzymywała się przez jakieś 2 pierwsze tygodnie naszego pobytu tutaj, więc naprawdę nie było powodów do obaw, ani powodów, żeby przeczuwać, że będzie lockdown i dojdziemy do takiej sytuacji. Z dnia na dzień liczba przypadków zaczęła rosnąć. Najpierw 800 przypadków, później 1000, później 2000 i w tym momencie codziennie w Grecji jest przynajmniej 2000 nowych przypadków. Ja wiem, że to jest też dużo mniej niż w Polsce oczywiście, ale pamiętajmy też, że Grecja ma dużo mniejszą liczbę mieszkańców, dlatego że w Grecji mieszka niewiele ponad 10 milionów osób, także no, praktycznie 1/4 mieszkańców Polski, więc to też jest spora różnica. Natomiast przypadków wciąż nie było na początku dużo, ale jednak z dnia na dzień ta liczba bardzo wzrosła, do tego stopnia, że rząd zdecydował się po prostu na lockdown. Zastanawiacie się pewnie, co teraz, co z naszą podróżą, co z naszymi filmami z podróży i chciałabym Wam trochę o tym powiedzieć, chociaż nie ma zbyt wiele tak naprawdę do opowiadania. Utknęliśmy w Atenach, pomimo tego, że próbowaliśmy zrobić tak, żeby było inaczej, żeby lepiej utknąć na Krecie, ale się nie udało. Zostajemy w Atenach, nie mamy innego wyjścia, przynajmniej do końca miesiąca. Czy lockdown się przedłuży? Zobaczymy za kilka tygodni. Na razie będziemy tutaj. Nie możemy tak naprawdę nigdzie wyjść, nie możemy niczego zwiedzić, bo wszystko jest zamknięte. Nie można się swobodnie poruszać po mieście. Jedyna wycieczka, na jaką moglibyśmy Was zabrać, to wycieczka do supermarketu, ale obawiam się, że nie byłaby ona zbyt ciekawa. I to oznacza też, że nie będziemy w stanie nagrywać vlogów z podróży. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, dlatego że odkąd wyjechaliśmy do Turcji, udawało nam się publikować 2 filmy tygodniowo, i w środę, i w niedzielę. I bardzo się cieszyliśmy z tego, że to nam się udaje. I teraz okazuje się, że nie będzie to możliwe, dlatego że po prostu nie możemy nagrywać filmów z podróży, będąc zamknięci w Atenach. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, co z tym zrobić. Bardzo nie chcielibyśmy robić przerwy z filmami, ale jeszcze nie postanowiliśmy, co i jak moglibyśmy w takich warunkach i co chcielibyśmy dla Was nagrywać i Wam pokazać. Jeżeli macie jakieś sugestie, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie rozważymy po prostu każdą opcję, a może Wy macie jakiś ciekawy pomysł. My też mamy ich kilka, ale niestety jeszcze nie zdecydowaliśmy się na żaden, dlatego nie mogę Wam powiedzieć, jak to będzie dalej wyglądało. Na pewno postaramy się publikować filmy przynajmniej raz w tygodniu, być może o czymś Wam wtedy opowiadać, ale zobaczymy, na co się ostatecznie decydujemy. Dajcie znać, co o tym myślicie, jakie macie sugestie, jak się trzymacie w obecnej sytuacji. Być może w krajach, w których Wy mieszkacie, również jest lockdown i znowu musicie sobie radzić z taką sytuacją. My póki co inwestujemy ten czas w rozwój naszego bloga, dlatego że na kanale nie możemy zbyt wiele nagrywać z powodu bycia zamkniętymi w mieszkaniu. Natomiast spędzamy ten czas po prostu przeglądając zdjęcia, publikujemy je dla Was na Facebooku, również w postach na blogu i piszemy o naszych zaległych podróżach właśnie w Turcji. Także zapraszam Was na bloga, jeżeli chcecie sobie trochę poczytać o Turcji. Zostawcie po sobie jakiś komentarz, dajcie znać, co myślicie. Sytuacja nie jest łatwa, ale no cóż, takie są ograniczenia. Taką decyzję podjął rząd w Grecji, my musimy to zaakceptować i musimy się po prostu z tym pogodzić i dostosować. Braliśmy pod uwagę, że może się wydarzyć taka sytuacja, że być może trafimy do kraju, gdzie będzie akurat lockdown i będziemy musieli gdzieś spędzić trochę więcej czasu. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten odcinek.
Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie z nami, bo będziemy próbowali dostarczać Wam tutaj ciągle treści. I pomimo tego, że nie będą to chwilowo filmy z podróży, to mimo wszystko zostaniecie z nami i będziecie dalej oglądać. Jeśli macie ochotę, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo. Cześć!